Dzień dobry, nazywam się Daniel Misieliński i prowadzę pracownię projektowania gier i komiksów. Rok akademicki 2021-2022 był wyjątkowo trudny. Ostatnie miesiące pandemii drastycznie zużywały resztki naszych zasobów psychicznych. Do tego potrzebny, ale niestety uciążliwy i trwający aż do marca remont wydziału sprawił, że przychodzenie na zajęcia dla wielu osób było wyzwaniem. Starając się wyjść naprzeciw tym trudnościom, od początku października konsultowałem sytuację z pracowni na comiesięcznej superwizji psychologicznej. Dzięki temu, oprócz lepszego zrozumienia indywidualnych przypadków, udało mi się wprowadzić kilka zmian organizacyjnych, które bardzo poprawiły produktywność. Podstawową zmianą było wyraźne zdefiniowanie, nazwijmy to, kontraktu, który istnieje między mną a studentkami i studentami. Kontraktu, który określa zasady zaliczania semestru. Ustaliłem, że na zaliczenie nie trzeba nic skończyć. Nie wymagam ani oddania określonej ilości zadań, ani przygotowania gotowych makiet czy innych wydruków. Jedyny wymóg to rozmawianie ze mną minimum raz w tygodniu i oddawanie jednego tekstu co 2 tygodnie. O tekstach opowiem jeszcze w dalszej części prezentacji. Zgodnie z przewidywaniami, jasne wyznaczenie warunków współpracy, zmiana systemowego przymusu na wewnętrzną motywację do poznania i rozwoju oraz stopniowe budowanie zaufania sprawiły, że ani razu nie mieliśmy niskiej frekwencji, a zajęcia kończyliśmy 2 lub nawet 3 godziny po czasie. Część osób przychodziła na korekty, część poczytać przyniesione do pracowni komiksy, obejrzeć i zagrać w gry lub po prostu popracować nad własnym komiksem. W tym roku na szczęście udało mi się bez przerw prowadzić zajęcia stacjonarne. W drugiej połowie pierwszego semestru na uczelni rektor zarządził zajęcia zdalne lub hybrydowe. W tym czasie, zaraz po przejściu do pracowni, logowałem się na Google Meet, więc każdy mógł się załapać na korektę lub pracowniane rozmowy bez konieczności wychodzenia z domu. Do tego nie przerwaliśmy korekt na Slacku, platformie do organizowania pracy w grupach. Szkice, teksty, rysunki, gotowe strony czy prototypy były najpierw wrzucane na Slacka i potem omawiane na zajęciach. Dzięki temu wszyscy byli na bieżąco z tym, co się dzieje w pracowni, a sama prezentacja w momencie korekty nie była już aż tak stresującym przeżyciem. Na wszystkich zajęciach zawsze przynosiłem kilka komiksów i 2-3 gry planszowe do wyboru. Wydaje mi się, że był to kluczowy element podtrzymujący motywację, nie tylko do przyjścia do pracowni, ale też do stworzenia własnych projektów. Zadania. Jak co roku przygotowałem wiele zadań do wyboru. Można było pracować tylko nad grami, tylko nad komiksami lub nad jednym i drugim. Niezależnie od wybranej drogi, każda studentka, student co 2 tygodnie musiała oddać wspomniany już we wstępie tekst o objętości 1500 znaków. Tematów przerobiliśmy kilka, ale ostatecznie stanęło na temacie coś, co ci się przytrafiło w ciągu ostatnich 2 tygodni. Muszę przyznać, że z efektów tego zadania jestem wyjątkowo dumny. Powstało ponad 150 tekstów. Okazało się, że kilka studentek już teraz potrafi świetnie pisać, a wszyscy robią bardzo szybkie postępy. Każdy kolejny tekst był zgrabniej napisany, a opowiadane historie były coraz ciekawsze. Tematy wahały się od satyryczno-sarkastycznych do niezwykle osobistych i przejmujących. Właśnie z powodu intymnej natury tych tekstów, a przynajmniej wielu z nich, postanowiłem w tym roku nie publikować, ponieważ wcześniej nie zapowiedziałem takiego warunku, że chciałbym, żeby one były dostępne publicznie, więc nie chciałbym nikogo teraz stawiać w niezręcznej sytuacji. Część z tych tekstów pozostanie tylko do wglądu studentek, studentów pracowni, ale wiele z nich już teraz zaczęło zmieniać się w komiksy. I właśnie tak przechodzimy do pierwszego zadania projektowego. Jak co roku w pierwszym semestrze zajęliśmy się przygotowaniem składu i okładek do antologii, która powstała w poprzednim roku. Możecie ją ściągnąć w formie PDF-a na stronie pracowni gryicomiksy.pl. W tym roku tematem był komiks non-fiction, a dokładniej coś, co się Wam przydarzyło lub czego byliście świadkami. W drugim semestrze jeszcze zawęziłem temat tylko do Warszawy.
W efekcie powstało prawie 20 komiksów, które opublikujemy w przyszłorocznej antologii. Wtedy też cały tom będzie do ściągnięcia z poprzednimi antologiami na stronie pracowni. Jak zawsze, każda historia musiała się zmieścić w 4 czarno-białych stronach w formacie 168 na 260 mm. W tak krótkiej formie możemy sprawnie przerobić wszystkie etapy tworzenia komiksu. Najpierw omawialiśmy pomysł, potem pracowaliśmy nad rzetelnym scenariuszem. Gdy ten był gotowy, przechodziliśmy do storyboardu i gotowych rysunków. Na koniec zostawało liternictwo, dobranie kroju pisma lub dla chętnych stworzenie własnego fontu. Studentki, które chciały się zmierzyć z większym lub tylko bardziej kolorowym wyzwaniem, mogły napisać scenariusz do 16-stronicowego komiksu o dowolnym temacie. Część komiksów będziemy kontynuować w przyszłym semestrze, ale za to jeden z nich już teraz stał się początkiem pełnowymiarowego dzieła. Ten właśnie komiks, którego autorka jest Zuzanna Podpora, ma w tej chwili na razie 16 gotowych stron. Scenariusz jest wciągający i idealnie wpasowuje się w popularny nurt komiksów opowiadających o relacjach pomiędzy grupą nastolatków, ale z paranormalną tajemnicą w tle. Kursowe projektowanie gier w tym semestrze cieszyło się mniejszym powodzeniem. W pierwszym semestrze zajęliśmy się reimplementacją graficzną prostych gier Rainera Knizia, ale chyba było to zbyt trudne wyzwanie. Dużo rozmawialiśmy o tym, jak projektować interfejs planszy, kart i innych komponentów, więc na pewno nie był to czas stracony, jednak nie udało nam się doprowadzić do końca żadnego z tych projektów. W drugim semestrze było dużo lepiej. Zadanie ograniczyłem wyłącznie do przeprojektowania samych kart z kilku wybranych tytułów, m.in. Ark Nowy czy Race for the Galaxy, jak tu karty z Ark Nowa zaprojektowane przez Rosę. Efekty były dużo lepsze. Wydaje mi się, że cały semestr grania i rozmawiania o trzymanych w ręku komponentach zrobił po prostu swoje. Oprócz tego z niektórymi osobami pracowałem indywidualnie. Na przykład Klaudia zajęła się projektem jednej z postaci do Cyberiady Lema. Kilka osób skupiło się na pisaniu, co w wakacje i w przyszłym semestrze będziemy przekuwać w dłuższe komiksy. W tym roku, w zimowym semestrze, Katarzyna Górska i Zuzanna Dulińska obroniły swój dyplom magisterski, a Alina Potemska obroniła pracę doktorską, w której byłem promotorem pomocniczym. Katarzyna stworzyła opracowanie graficzne i mechanikę oraz działające demo gry komputerowej, w której poznajemy przyjazną wersję słowiańskich stworzeń, obrzędów i innych magicznych obyczajów. Babcia dziewczynki jest szeptuchą i to ona wprowadza nas w tajemniczy, ale jednocześnie przytulny i kolorowy świat Łysej Góry. Trailer widzicie teraz, prezentację z obrony można zobaczyć na stronie pracowni. Jeszcze zanim Katarzyna trafiła do mojej pracowni, miała już za sobą kilka game jamów i działających gier. Jak tylko zobaczyłem jej dorobek, pomyślałem, że na pewno na dyplom powstanie gra. Jednak w miarę upływu kolejnych semestrów odkryłem, że Katarzyna jest też rewelacyjną komiksiarą. Jej prace do antologii zawsze były świetnie napisane i narysowane, również doskonale wyreżyserowane. W pewnym momencie nawet liczyłem, że na dyplom jednak powstanie komiks, a nie gra, ale Katarzyna była zdecydowana. Już od pierwszych rozmów wiadomo było, że bohaterką gry będzie czarownica i że świat zainspirują słowiańskie wierzenia. Niestety potem przyszła pandemia, zalegliśmy w domach, patrząc po dużym skoku sprzedaży konsoli, szczególnie Nintendo, więcej osób zaczęło grać. W marcu 2020 roku, dokładnie rok po wprowadzeniu nas lockdownu, pojawiła się nowa część Animal Crossing. Dosłownie w kilka godzin podbiła cały świat. Myślę, że to nie przypadek, że akurat ta odsłona słynnej społecznej symulacji odniosła taki sukces, bo choć przytulne gry, tak zwane cozy games, zdobywają nasze serca od przynajmniej 2 dekad, jako przykład wystarczy wspomnieć serię właśnie Animal Crossing, która miała debiut w 2001, czy młodsze, ale niebywale popularne Stardew Valley z 2016. To pojęcie i lepiej zdefiniowane ramy cozy game przyjęły się na dobre dopiero w czasie pandemii.
Dodatkowo warto chyba dodać, że Katarzyna ma wyraźne preferencje w kierunku gier kooperacyjnych. Ilekroć razem graliśmy w Dune, Twilight Imperium czy Root, bałem się, że albo zejdzie na zawał, albo nas pozabija. Za to po ostatniej partii Spirit Island zobaczyłem, że Kasia może być zrelaksowana w czasie grania, mimo że sama gra, w której zwalczamy białych kolonizatorów, wydaje się być dość stresująca. To połączenie dawno opatrzonego tematu, własnych upodobań i czujnej obserwacji growego świata dało życie Łysej Górze. Dalej mamy czarownicę i słowiańską mitologię. Gra ma nam dać chwilę przytulnego wytchnienia i nie tylko od rywalizacji, ale też nękającej nas rzeczywistości. Cieszę się, że projekt poszedł dużo dalej niż tego oczekiwałem. Oprócz opracowania fabuły, mechaniki i oczywiście grafiki, Kasia rozkręciła całą machinę game devu. Wymodelowała świat, napisała dialogi, stworzyła prototyp i dalej pracuje nad pełną wersją gry, którą może niebawem będziemy mogli ściągnąć na Steamie. Dyplom Zuzanny Dulińskiej to komiksowa adaptacja pamiętników Sei Shonagon, żyjącej w Japonii na dworze cesarza Fujiwary no Teishi w epoce Heian, na przełomie IX i X wieku. Nie znajdziemy tu samurajów, ceremonii picia herbaty, drzeworytów ani krwawych wojen domowych. Przyszły on dopiero później. Ten komiks jest próbą jak najwierniejszego oddania realiów życia arystokracji w tym mniej znanym nam okresie historii kraju wschodzącego słońca. Lubię dość często, pewnie aż do znudzenia, opowiadać, że autorki i autorów możemy ustawić na spektrum, na którym na jednym ekstremum jest ogrodniczka, na drugim architektka. Na przykład sam znajduję się skrajnie daleko w polu architekta. Do każdego komiksu czy książki mam scenariusz ogólny, scenariusz z rozpisanymi panelami, potem wstępny storyboard, a po nim szczegółowy i dopiero potem zaczynam rysować na czysto. Tak, też staram się uczyć. Zuza jest dokładnie po drugiej stronie spektrum. Jak wprawna ogrodniczka zasadza pomysły i w miarę pracy patrzy, gdzie zaprowadzą ją efekty. Przez ponad 3 lata unikała większego planowania. Mimo to na koniec jej projekt zawsze tworzyły spójną i przemyślaną całość. Nawet kiedy przygotowała swoje ilustracje do munkenowskiego kalendarza, który powstał w zeszłym roku w pracowni, tylko jej i Filipa strony stworzyły szerszą historię. Drugą cechą objawiającą się w pracy z Zuzą jest jej obsesyjność. Jeśli coś ją zafascynuje, to będzie drążyć, analizować i nawracać, aż jej mania przeniesie się na wszystkich dookoła. Aż wszyscy nie tylko zobaczą to, co Zuzanna chce, żeby zobaczyli, ale aż będą podzielać jej entuzjazm i punkt widzenia. Niezależnie czy mówimy o japońskiej arystokracji, czy alternatywnej końcówce Ewangeliona. Te dwie cechy osiągnęły idealną koniunkcję w zapiskach spod wezgłowia. Pomysł na komiks osadzony w średniowiecznej Japonii pojawił się już w pierwszym semestrze 4. roku. Zuzanna zrobiła 8-stronicowy komiks do pracownianej antologii i jak tylko skończyliśmy nad nią pracę, powiedziałem: hej, to mógłby być dyplom. Po kilku dniach Zuzanna powiedziała, że to dobry pomysł i spytała, czy już mogłaby zacząć nad nim pracować. I tak doszliśmy aż tutaj, a efekt jest rewelacyjny. Praca doktorska Aliny Potemskiej to rywalizacyjna gra strategiczna, której tematem jest ucieczka Izraelitów z Egiptu. Każdy gracz próbuje przeprowadzić rodzinę Izraelitów w możliwie pełnym składzie do ziemi obiecanej. Mój wkład w grę Exodus zaczął się w marcu 2019 roku. Alina przyszła na zajęcia szukając testerów. Jeszcze nie wiedziałem, jaki będzie mój udział w projekcie, dlatego poza umówieniem się na testy, które widzicie na tym zdjęciu, w pracowni, poleciłem jej wizytę w grupie Monsun. Wiedziałem, że ta znana z surowej i wnikliwej krytyki grupa planszówkowych analityków będzie dobrym testem wytrzymałości i małą próbką tego, co Alina na siebie wzięła. Ku mojemu zaskoczeniu, 4 dni później Alina przyniosła nową, nieco już oczyszczoną permutację gry. Od tego momentu testy Exodusa były stałym punktem programu pracowni. Raz na jakiś czas na stole obok innych gier pojawiała się intrygująca materiałowa plansza z glinianymi lub drewnianymi komponentami. Wszyscy obecni przeliwali swoje testy, wciągając się w wartką rozgrywkę, która zawsze inspirowała do dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań i zmian w zasadach. Na takiej wymianie minęły 2 lata, które zrodziły ponad 30 wariantów, doprowadzając Exodów do finalnej wersji. Nie jestem pewien, czy Alina, otwierając przewód doktorski,
pełni zdawała sobie sprawę z czyhających na nią pułapek, ale wiem, że dzięki wytrwałości i metodycznej pracy wzorowo poradziła sobie ze wszystkimi napotkanymi trudnościami. Praca nad grą Exodus jest doskonałym przykładem tego, czym powinien być doktorat w dziedzinie sztuki czy projektowania. Drogą ku własnemu doskonaleniu, której celem jest unikatowe dzieło wnoszące nowe spojrzenie na wybraną dziedzinę. Poza tymi 3 pracami w tym roku pracowaliśmy jeszcze nad 7 dyplomami, które będą bronione w lipcu i wrześniu. Nie mogę ich zaprezentować przed obroną, ale mogę zapowiedzieć te, które już są skończone lub prawie skończone. Pierwszy to książka obrazkowa dla dzieci, w której znajdują się krótkie komiksy opisujące historię udomowienia wybranych zwierząt. Autorką jest Asia Rzepecka i mam nadzieję, że będzie się broniła już w lipcu. Drugi to komiks Ani Zalewskiej, nazywa się Wyżej niż kondory i opowiada o pierwszej polskiej wyprawie Wandy, odbywającej się na przełomie 1933 i 1934 roku. Powstał on na podstawie książki o tym samym tytule. Pamiętniki z lockdownu Dobrosławy Król są bardzo intymną historią. Dobrota pokazuje w nich rok swojego życia w czasie lockdownu. Jednak kwarantanna jest tam tylko pretekstem do pełnej humoru refleksji na temat swojej tożsamości, epizodów depresyjnych, powątpiewania w siebie, relacji z rodziną, przyjaciółmi i partnerką. Komiks Filipa Jędrzejewskiego śledzi losy młodego chłopaka urodzonego na Ziemi w czasie, kiedy ludzkość skolonizowała każde możliwe do zamieszkania ciało niebieskie w Układzie Słonecznym, a wszyscy ludzie są połączeni jedną wspólną wirtualną przestrzenią. Pierwszy tom dzieje się na Marsie i opowiada o dorastaniu i próbie zmierzenia się z lękiem przed zmianami. Komiks Karola Mularczyka to historia wynalezienia krosna żakardowego, które zrewolucjonizowało przemysł tkacki na całym świecie. Technologia kart perferowanych wykorzystana w mechanizmie w pierwszej dekadzie XIX wieku była stosowana w informatyce aż do lat 80. XX wieku. Odkrycie powszechnie przypisywane Josephowi Jacquardowi okazuje się mieć wielu ojców. To była tylko mała zapowiedź. Zaraz po obronach wszystkie te prace będę wrzucał na stronę pracowni i na YouTube'a. W tym roku to tyle. Do zobaczenia po wakacjach.